Dobrze mnie już znacie i wiecie, że Zając jest fanem frakcji typu technokracja. A że ostatnio było sporo Roma 2 przez mega kampanię Rzymu i na streamach sporo Roma 2 się przewijało, tak sobie pomyślałem, a czy dałoby się zagrać w tym starym, dobrym, poczciwym Romie 2 jakąś frakcję, która jest nastawiona na technokrację i osiąga jakieś chore wartości Research Speeda? No i znalazłem takie cudeńko, które daje na start już 20 Research Speeda, ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo ta frakcja posiada również specjalny budynek, a właściwie specjalne rozwinięcie biblioteki, które daje aż 36% boostów do Research Speeda. Oraz jak większość frakcji posiada własny rodzaj świątyni, który również przyspiesza tempo badań. Jak się już pewnie większość domyśliła, tą frakcją, która jest nastawiona na prędkość badań, czyli tak zwaną technokrację, jeżeli można to tak określić, jest nie kto inny, jest nie inna frakcja jak Ptolemejski Egipt. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enewie. Także celem tego odcinka jest wykręcenie niesamowitych wartości w rubryczce Research Rate, czyli żeby prędkość badań była jak najszybsza i zobaczymy, jak szybko uda nam się wykręcić te ostatnie technologie przy, mam nadzieję, jakichś chorych wartościach Research Rate'u. Kiedy człowiek chce się skupić na budowie uniwerków, bibliotek, świątyń nauczających, które zboostują tam, to w pierwszej turze, dosłownie kliknąłem pierwszą turę i już mamy wojnę Egiptu z Seleucydami. Ja wiem, że to jest nasz główny rywal w regionie, ale no nie w pierwszej turze. A, jeszcze kurz nas atakuje, to jakaś wojna totalna się odpaliła. Ej, co jest? Proszę Państwa, wielka bitwa naszych czasów. Z jednej strony mamy grecko-egipskie wojska pod wodzą Ptolemusza II oraz jego małżonki, która osobiście na słonie przyjechała mu pomóc, a z drugiej strony mamy Seleucydów i grecko-perskich mobików pod dowództwem samego Antiocha I, czyli dwóch przywódców frakcji Ptolemeusza kontra Seleucydów, wielkie wojny, diadochów, kontynuacja. My mieli robić technokrację i budować budyneczki, uniwerki, to nie, to wojny totalnej się zachciało. Wojna totalnej się zachciało. Jak zawsze, Zając chce pokojowo? Nie, wojna totalna Zająca prześladuje. Nie no, śmiesznie się polosowało. Ten Seleucyd, czy jak go tam nazwali, on płynie tam flotą, rozumiesz? On to sobie flotą transportową płynie, a tu się bitwa toczy na lądzie, tu jeszcze z miasta przybiegły mobiki, no generalnie dymy totalne. Że to nie jest bitwa pod Rafią, gdzie też się spotkali Ptolemeusze z Seleucydami, ale obie strony ambitnie korzystają ze słoni. My klasycznie mamy afrykańskie słonie, a widzę, że Seleucydzi przenieśli tam ze swoje indyjskie słonie. No szkoda, że my rozbijamy im połowę armii, zanim oni w ogóle się desantują, ale no spoko, my tu gramy technokratycznym, pokojowym Rzymem, technokratycznym, pokojowym Egiptem. O tak, falanga... Wow, tego to mocno przekrzywiło, albo dostał gdzieś, gdzie nie powinien dostać, dlatego go tak wykrzywiło. Egipska falanga kontra taka macedońska, czysta. Widzę, że mocno ich wygięło, jak się starli z naszymi egipskimi pikemenami. Wow, widzę, że tutaj tu niektórzy prawdziwe dramaty ludzkie przeżywają. A my chcieli tylko technologię badać. O, falanga na falangę. Sorry. O, nie, nie, nie! Co to za szarża słoni, które jeszcze spanikowały od procarzy? Tak się nie robi! Tak się nie robi, słoniu! Panuj nad swoimi dzikimi indyjskimi słońmi, no co ty mi ich podrzucasz? Halo, to on na studia do Aleksandrii, do technokrację nabijać miał wrócić po tej wojnie. No ale na falangę słonie teraz posyłać. Ale już to jest episko, aż bym sobie te bitwy rozegrał, ale ja chcę jak najszybciej. O, tam nasze słonie z tyłu biegną. Cześć, to nasi biegną. Tam nasza królowa małżonka szarżuje na tych słoniach. Wow, jak ich zmasakrowali. O, gdzie ona tutaj jest? Pamiętacie, jak w mega kampanii rzymskiej była Kleopatra na rydwanie? I jak dostała pigułę? No właśnie, o, ona jest tutaj, oszczepami rzuca. A, nasza Kleopatra. I tak właśnie upada potęga Seleucydów przed egipską technokracją. O, tak, egipska falanga. Studenci pierwszego roku medycyny
zmobilizowani do wojny totalnej. W pierwszej turze, przypominam, mamy wojnę na wszystkich frontach. Od pierwszej tury. Kiedy przemierzasz pustynię w poszukiwaniu reliktów, które podniosą swoją technokrację, a to jakaś zasadzka lokalsów. I weź tu buduj technokrację w tym ROM 2 Total War. Non-stop wojna totalna! Jeszcze mają konnych łuczników! Antiochia właśnie pada. Stolica Seleucydów. Nie oparła się wojskom Ptolemeusza. Straciliśmy jedną kawalerię, trudno. Ale złamaliśmy potęgę Seleucydów. A to oznacza, że możemy chyba teraz zająć się spokojnie naszą technokracją. Mamy bodajże 14 turę i obecnie nasza technokracja ma 161% speeda, a jeszcze nawet nie zaczęliśmy budować tych bibliotek. Do czego możemy naszym technokratycznym Egiptem wybrać boosty? Czyżby to było więcej dochodów z rolnictwa nad Nilem? Może zadowolenie ludności? A może generowane bogactwo przez niewolników? Może jednak 10% research speeda. Brzmi jak plan. Tak właśnie wykuwa się technokrację. W ogniu, cierpieniu i rzekach krwi. Za podpisywanie umów handlowych, a właściwie dopłatę przez inne frakcje za handlowanie z nami, zarabiliśmy praktycznie 11 000 za samo podpisywanie tych umów handlowych. Egipt to jest jedna z łatwiejszych frakcji na start, z uwagi na możliwość handlu i ilość dostępnych jednostek, bogactwo regionu. Jak ktoś zaczyna przygodę albo chce prostą frakcję do gry, no to Egipt polecam. Czemu nasz sojusznik zrobił armię procarzy? Ja rozumiem, że procarze to MVP serii Narodzin Republiki, ale nie aż tak. Your people will fall into darkness. Mordziu, mamy ptolemejskie oświecenie, rozumiesz? My zaraz wynajdziemy żarówki. My już mamy ponad 200 research speeda, a ty co na tej swojej perskiej pustyni? No. Chcesz zrobić sobie pokojowy Egipt. Taki technokratyczny, szczęśliwy, edukacyjny Egipt. Każda frakcja, z którą zaczynamy graniczyć, wypowiada nam wojnę. Oni się boją naszego ptolemejskiego oświecenia. Przecież ten ziomek wygląda, jakby się właśnie spóźnił na wykłady na swoim uniwerku. No przecież w ogóle nie jest imperialistą, prawda? Niestety, ale nasz faraon nie doczekał 1000 research speeda, tylko zmarzło mu się. Zmarzło mu się na arabskiej pustyni. Powinna być opcja, żeby jego ciało dać na cele naukowe w jakiejś akademii medycznej i jeszcze dodatkowy research speed byśmy na tym zarobili. O tak, więcej research speeda. Przywódca naszej frakcji, tak? Przywódca naszej frakcji, Pulig. Także weźmiemy sobie... Fajne jest w Egipcie to, że kobiety mogą też dowodzić. I masz milion swoich generałów z własnej dynastii. Też jest fajne. Ładna ta Aleksandria, nie? A wiecie co jeszcze będzie ładniejszego w Aleksandrii? Biblioteka aleksandryjska. 12 tur, prawie 10 000, ale rozpoczynamy budowę wielkiej biblioteki. Plus 36 research rate, rozumiesz? 10 000 w 12 tur. Warto. Szybki raport, jaki ma się z ptolemejskiego oświecenia. Mamy bodajże 40 turę, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę. Tak mniej więcej wygląda nasze imperium, Chillera Utopia. No, powoli się robi takie imperium perskie, imperium Aleksandra Wielkiego. Natomiast to, co jest najważniejsze, w ciągu tych 40 tur udało nam się wbić 300% research speeda, a to dopiero początek. Proszę Państwa, 415 research speeda opracowane w aleksandryjskiej bibliotece. W ciągu 3 tur zrobimy... W sumie w 7 tur zrobimy ostatnią końcową technologię wydrzewka ekonomii od samego początku, w 7 tur. Przelecimy przez raz, 2, 3, 4, 5 techów, rozumiesz? Nasza nowa aleksandryjska biblioteka, proszę bardzo, ładna aleksandryjska biblioteka. Tutaj My Lady, które boostują nie dość, że pieniążki, to jeszcze będą boostować wiedzę, żeby jeszcze więcej research speeda było. Może i mamy ponad 400 research speeda, może zarabiamy solidne 15-20 plus minus tysięcy na turę. Być może kontrolujemy już praktycznie ziemię całego dawnego Imperium Perskiego. I być może jesteśmy Egiptem bogatym w żyzny Nil i kontrolujemy Mezopotamię żyzną w Eufraty i Tygrysy. Ale i tak nasz kraj głoduje. Minus 18 żarcia. Ja nie wiedział, ja nie chciał.
Serio, jak wam mówiłem, że Egipt to jest jedna z prostszych i łatwiejszych frakcji na start, żeby nauczyć się rozgrywki albo w ogóle zapoznać się z Romem 2, to tak jest, tak. Jak grasz sobie takim Egiptem, to wszystko ładnie się toczy, nie ma żadnych problemów, bogactwo, szczęście, dostatek. Tylko że jak przesadzisz z tym bogactwem i doprowadzisz do tego, że wykorzystujesz 100% z potencjału tych prowincji, jeżeli chodzi o przemysł i handeli, to potem mając prowincje wzdłuż Nilu i Tygrysu Eufratu, które dają ci w teorii gigantyczny zastrzyk żarcia, to i tak twoje wojska głodują na pustyniach. Ale generalnie to jest szczęście i dostatek, tak, generalnie jest szczęście, dostatek i kuszyscy bandyci, którzy nam właśnie zajęli jedną prowincję, dlatego są problemy z żarciem, ale zaraz się tym zajmiemy. A my tylko przyszli zdobywać kolejne manuskrypty, kolejne księgi do naszych bibliotek, żeby zbijać więcej research speeda. To przyszły jakieś perskie mobiki, dosłownie perskie mobiki z perskimi procarzami i niszczą nasze wielkie egipskie imperium. Jakieś pustynne plemię z Aksum, co nosi sobie panterki fikuśne i ma hordę dosłownie pustynnych mobików, dosłownie hordę pustynnych mobików, rzuca wyzwanie naszemu ptolemejskiemu oświeceniu, także patrząc na te słonie i patrząc na nasze prawie 500 już research speeda, myślę, że jesteśmy gotowi, żeby stoczyć z nimi bitwę. Nareszcie godny przeciwnik. To ta Kleopatra tam nawija? Patrzcie, cały w szeregu stoi, ale ma krótszą włócznię od pozostałych, coś mi się nie zgadza. Ale jako jedyna ma też tarczę. No dobra. O, egipska falanga. Egipska, najtańsza falanga. Chłopco w makijażu na bitwę przybiegł. Posiłki nasze przybiegły. Posiłki wroga też nadchodzą, ale będzie wielka bitwa naszych czasów. My słonie przeprowadzili, my mamy słonie na tą bitwę, proszę bardzo. Zobaczmy, jak się sprawdzają egipskie rydwany. Bardziej po swoich niż po naszych. Te egipskie rydwany to nie są te z tego, o, już panikują. To nie są te rydwany z Faraon Total War, które są takie dość biedne, bo nie posiadają tych kos, natomiast nasze posiadają, także przebijaj się, przeszydaj się przez nich. To jest jeden z naszych generałów, Lizymachus. Ty, no oni panikują, zanim te słonie nadbiegną. Pa, tutaj ładnie słonie, mają się przebijać przez wszystko, tutaj już flanka panikuje. Macie wytrzymać tymi plemiennymi mobikami, aż nasze słonie was nie stratują. Rozumiesz? Tu biegnie jeden słoń, tam biegnie drugi słoń, tu nasza jazda was rozjeżdża. Tam rydwany masakrują. Tak wygląda ptolemejskie oświecanie. To się nie podporządkuje naszemu research speedowi, zostanie zmiażdżony. O, znowu się linia łamie. Walczcie do końca. O tak. Więcej krwi dla bogów research speeda. O tak. Jakby się uparł, to tu jest tyle strzelaków, że mógłby nam niezłe szkody wyrządzić. To słonie mógłby nam wyszczelać. Na szczęście nie wykorzystuje tego. Nie, oni wszyscy uciekają, zanim słonie wbiegły w tą największą masę. Tu szarżuj. I szarżuj tutaj. Tratowanie. Tratowanie. Tuptajcie, słonie. Tuptajcie moje pancerne tuptusie. No co ty nie powiesz, tylko czekaj, czy piki działają? Nie, dobra, nie ma Friendly Fire'a, bardzo dobrze nie ma Friendly Fire'a. Bo raz, żeby nasze słonie wbiegły na naszą falangę, a dwa, żeby wbiegły na naszą falangę z drugiej strony i by nas też to zabolało. Dobra, tu jest wszystko już rozjechane. Czy ja wiem, czy heroiczne zwycięstwo, no bo ich praktycznie 2 razy więcej od naszych, no ale to są mobyki, no. To są mobyki pustynne, ale mieliśmy nie dość, że macedońsko-egipską falangę, to jeszcze słoniowe tuptusie. Przebiliśmy 500% research speeda, mamy 529 i zaczynając w tej turze badać ostatnią technologię, wybadamy ją w 5 tur. Fajnie. W technokratycznym, szczęśliwym, uśmiechniętym Egipcie mamy minus 65 żarcia przy 637 research speeda i aż nasuwa się taki nieśmieszny żarcik, że nasi obywatele, nasi Egipcjanie i Grecy są głodni wiedzy. Taki mało śmieszny żarcik przemycony do Roma 2. Mało, rozumiesz, bo mało, bo nie ma mało i mało jedzenia i głód i wiedza i głodni wiedzy. Pewnie niektórzy nasi Grecy, Egipcjanie by się zaśmiali z tego żarciku, zwłaszcza ci o pełnych brzuszkach by śmiechnęli.
Mało śmieszne żarciki, ale generalnie minus 65 żarcia i prawie 650 research speeda. Czyżby research speed był powiązany z jedzeniem? Im więcej prędkości badań, tym mniej jedzenia, bo generalnie każda taka biblioteka, każda taka świątynia researchu, świątynia badań zabiera jedzenie, a ja w każdej prowincji nawaliłem i fokusowałem się na tym, więc faktycznie może być problem z jedzeniem. Ale dobrze. Szczęśliwy, uśmiechnięty, technokratyczny, głodujący Egipt. Kiedy Egipt musi najeżdżać w wybrzeże kartagińskiej Afryki, żeby zdobyć więcej żarcia. Wiedz, że Egipt jest zarządzany w prawidłowy sposób, ale wiecie co? Research Speed. Research 722 Research Speed, rozumiesz? 2 żarcia na plus. O, udało się. Mamy jedzenie na plus. W końcu nasze oddziały się zaczną uzupełniać. Niesamowite. Starożytny Egipt, Mezopotamia. Problemy z jedzeniem. Warto było dla tego Research Speeda. Warto było dla tego prawie 800% Research Speeda. 835 Research Speeda. Czy to wystarczająco? Zdecydowanie nie. Możemy jeszcze jedną rzecz zrobić, która przyspieszy naszą prędkość badań. Mianowicie ogłosimy powstanie pierwszego egipskiego, ptolemejskiego, technokratycznego imperium, co powinno podnieść nam jeszcze prędkość badań o kolejne 20%. Także wprowadźmy imperium. Imperium zostało wprowadzone. No, nawet się za bardzo nie buntują te pozostałe rody. I teraz prędkość naszych badań wynosi 855 Research Speeda. W teorii te 855% tempa badań moglibyśmy dalej niemalże w nieskończoność boostować, bo każda zajęta prowincja to jest kolejna biblioteka, to są kolejne świątynie, które boostują prędkość badań. To są agenci, którzy przyspieszają, to są generałowie, którzy mają perki pod prędkość, więc to moglibyśmy i badać, i zwiększać, i w nieskończoność. Myślę, że 855% prędkości badań to jest całkiem rubaszna liczba. Patrząc, że w Aleksandrii mamy wielką bibliotekę, na początku myślałem, że będziemy mogli w każdym mieście budować tą wielką bibliotekę jako nasz specjalny budynek, ale nie, my możemy tylko raz to zbudować, potem już są takie zwykłe biblioteki czwartopoziomowe, ale i tak jest to czyste 24% research rate'u. To są kapliczki, to są dygnitarze, którzy mają jednego perka, który o 10% podniesie. Moglibyśmy teraz, jak jesteśmy imperium, to chyba możemy... Nie, dalej nie możemy. No ale to jest 3 agentów, tak? Więc to jest 3 agentów po 10. Plus szpiedzy też mają research rate, który można podnosić za pomocą tej technologii. Tu jeszcze widzę, że moglibyśmy poczekać, na przykład on by jeszcze więcej dostał. To są w końcu generałowie, którzy mają jedną możliwość wbicia aż 6% research rate'u, więc to są kolejne procenciki. To są doradcy, którzy tutaj się, na przykład znowu się wylosował 5% research rate'u, więc tu można naprawdę chore wartości wyciągnąć. A patrząc, że mamy już którą turę? To jest 81 tura. To jest 81 tura. Udało nam się zrobić, no, takie w miarę soczyste, stabilne imperium, niemalże takie perskie imperium. Nie licząc tam braków kawałka w Azji Mniejszej, to mamy stabilne, niesamowicie bogate imperium. Poważnie, Egipt to jest jedna z łatwiejszych, przyjemniejszych frakcji do gry. Więc myślę, że na tym etapie na 855% research speeda możemy uznać, że nasze imperium jest wystarczająco oświecone. A Egipt, przychody z Egiptu, z samej prowincji egipskiej, to jest prawie 10 000. Także, no, jakbyście chcieli jakąś prostą, przyjemną frakcję, która nie raz, że jest bogata, ma unikalne jednostki, bo ma praktycznie wszystko, od falangi, przez zwykłych szermierzy, słonie, rydwany, wszystko co chcesz, tylko płonących świni nie ma, to Egipt. A, i dodatkowy plus jest taki, że w Egipcie kobiety też mogą dowodzić armiami, też poniekąd ułatwia rozgrywkę, bo zawsze masz nadmiar swoich generałów, którzy mogą tam gdzieś dowodzić tymi armiami, czy być zarządcami w miastach. Także co? Mam nadzieję, że spaczony, technokratyczny odcinek wam się podobał z egipskiego, ptolemejskiego oświecenia. Jeżeli chcecie więcej tego typu dziwnych abominacji związanych z Star Warami, to dajcie znać w komentarzach. Najlepiej jakbyście coś zaproponowali, może Zajączek wykorzysta wasz pomysł i zrobimy kolejne spaczone rzeczy. A tymczasem żegnam się z wami ze słonecznej, oświeconej Aleksandrii. Łapek w górę, soczysty komentarz do następnego. Cześć, cześć.